Cześć, witam Was serdecznie i zapraszam na podsumowanie trzeciego już tygodnia przygotowań do Golden Trail World Series w USA, które odbędą się już za tydzień. Jestem bardzo podekscytowany, jednocześnie nie mogę uwierzyć, że ten czas tak szybko minął, dlatego bez zbędnego przedłużania przechodzimy do omawiania tego tygodnia, a działo się niesamowicie dużo. Zanim jednak przejdziemy do pełnego podsumowania, chciałbym poprosić Was o jedną bardzo ważną dla mnie rzecz. Znaczna część widzów tego kanału nie subskrybuje go jeszcze, dlatego sprawicie mi bardzo dużą przyjemność oraz pomożecie mi rozwijać się jeszcze bardziej, jeśli klikniecie ten czerwony przycisk na dole. Gotowe? Przechodzimy dalej. Podobnie jak w tygodniu ubiegłym, ten także zacząłem od spokojnego dnia, którym był poniedziałek, kiedy wykonywałem jedynie ćwiczenia sprawnościowe, bardzo podobne do tych, które wykonywałem w tygodniu ubiegłym. Podtrzymuję pewną progresję, podtrzymuję pewne działania, które mają na celu zapewnić mi ochronę przed kontuzjami i taki poniedziałek znowu przydał mi się, był bardzo spokojny, miałem sporo rzeczy do załatwienia. 5 pacjentów, w tym jeden online i spotkanie w projekcie, o którym już niedługo powiem Wam nieco więcej, ponieważ zamierzamy zrewolucjonizować nieco branżę medyczną. Po tym poniedziałku przyszedł czas na pierwszy z kilku akcentów w tym tygodniu, a mianowicie 100 minut, w tym 60 minut biegu ciągłego w strefie trzeciej, na tętnie 166, 168. Później było coś takiego, że co 20 minut w tym treningu na 1 minutę przyspieszałem do strefy czwartej i piątej, czyli każda 20, 40, 60 minuta były wykonywane szybciej. I był to bardzo fajny bodziec. Między innymi dlatego, że to wybijanie ciągłe z rytmu dawało mi poczucie takiego trochę odzwierciedlenia sytuacji na zawodach, czyli ciągłego zrywania tego tempa, wracania do komfortu. Wychodziłem ponad strefę przemian mieszanych, wchodziłem w tą strefę beztlenową, ale miałem za zadanie wrócić później do tej strefy przemian mieszanych, tak aby nauczyć się też utylizować właśnie ten kwas oraz nauczyć się, jak znosić też mentalnie, psychicznie właśnie takie momenty w trakcie biegu. Wyszło bardzo dobrze. Jak widzicie, zrobiłem tutaj 600 metrów przewyższenia w te 60 minut, średnia 4,10 na kilometr. Czułem się bardzo dobrze tutaj na podbiegach. Nieco byłem ograniczony jakby na zbiegach, czułem taki trochę brak koordynacji w tym dniu. Natomiast byłem też dosyć zmęczony w sensie takim, że miałem niestety, ale nieco ciężką noc, źle spałem przed tym treningiem. Także starałem się jakoś nie przesadzać też na tym zbiegu, tak aby zrobić wszystko w dobrym zakresie, jednocześnie nie powodując sobie żadnych problemów. Wieczorem po treningu tego biegu ciągłego wykonywałem jeszcze siłownię dynamiczną w takim samym układzie, powiedzmy, ćwiczeń, jak wykonywałem ją tydzień temu i to, co mogliście widzieć na wideo. I ta siła już mocno sprogresowała. Muszę powiedzieć, że siłowo jestem przygotowany świetnie. To były życiowe ciężary, które tutaj podnosiłem. Oczywiście sprinterzy, czy też wieloboiści siłowi, bądź ludzie trenujący na siłowni, takie ciężary podnosiliby naprawdę bardzo łatwo. Dla mnie jednak jest to duży progres, szczególnie sezon do sezonu, co bardzo mnie cieszy. Następnego dnia, czyli w środę, przyszedł czas na pierwszą szybkościową jednostkę tego tygodnia. Było to 20 dwusetek podzielonych na dwie serie. Przed nimi wykonywałem jeszcze 8 km, w tym ostatnie 3 km w takim progresie, 3,48, 3,32, 3,23 na kilometr, po czym przeszliśmy razem z Szymonem, który trenował ze mną aż 2 razy w tym tygodniu, do biegania właśnie samego akcentu. Między dwusetkami były 200 metrów przerwy w truchcie, natomiast po serii były 4 minuty przerwy w truchcie. I biegało mi się tutaj bardzo fajnie siłowo, natomiast czułem się bardzo sztywny mięśniowo. Te dwusetki biegałem wszystkie od 31,8 najwolniejszą do 29,8 sekundy najszybszą i był to bardzo, bardzo fajny bodziec, pobudzający, rozkręcający te nogi. Natomiast tak jak można też zauważyć na tych filmach, jestem nieco sztywny, nie mam tego pełnego kroku, pełnego odbicia, nieco walczę, żeby przesunąć się do przodu. Jest to charakterystyczne czasami do tego odczucia po siłowni, ale jest to również potrzebne i na tym też polega trening, że w większości czasów nie trenujemy w pełnym komforcie czy z pełnego odpoczynku. Na to czas jest na zawodach. Tutaj stopniowo budujemy adaptację do większego zmęczenia. Byłem zadowolony z tego treningu, poszedł mi bardzo fajnie i dał mi on też takie poczucie, że jestem już szybkościowo o wiele lepiej przygotowany, bo porównując to do tego, co robiłem jeszcze w Zakopanem z chłopakami przed Tatraskajem, było to niebo a ziemia, jeżeli chodzi i o odczucia, i o prędkości, także na plus. Następny dzień, czyli czwartek, był bardzo
takim regeneracyjnym, ponieważ był to dzień bez biegania, dzień z rowerem. Przejechałem sobie tutaj 43, niecałe 44 km z niską średnią prędkością 27,8, tak samo jak z niskim średnim tętnem, bo 116. Był to typowo regeneracyjny dzień i typowo regeneracyjna jazda, bo następne dni miały być bardzo trudne. I były to właściwie 3 takie mocne dni mocnego biegania. Oczywiście relatywnie mocnego, ponieważ niektóre z nich były, powiedzmy, wykonywane w strefie tlenowej. Natomiast jeżeli nadłożymy kilka tych akcentów dzień po dniu, to kumulujące się zmęczenie potrafi zwiększyć tą percepcję wysiłku bardzo mocno. I tak, pierwszy trening, który wykonywałem jako ten akcent taki tlenowy, przypadł w piątek i to było 20 km w strefie drugiej plus 6 razy 100 metrów takiego rytmu mocniejszego. I tutaj biegałem bez zegarka, jak możecie też zauważyć w opisie na Strawie. Natomiast biegałem z telefonem, tak później sprawdziłem na mapie, dosyć się to pokryło z tym, czego realnie mógłbym się spodziewać. Natomiast czułem, że bardzo mocno jestem tutaj w takiej kontroli. Biegło mi się super, nie patrzyłem właściwie cały czas na tempo, ponieważ nie miałem takiej możliwości, nie biegam z telefonem w ręce, tylko był on w kieszeni. Dlatego też byłem bardzo zaskoczony, kiedy zobaczyłem, że średnio tą 20 przebiegłem po 3:44. Było to fajne odczucie, było to tempo idealnie na progu tlenowym, ponieważ średnie tętno wyszło 153, także tak jak to powinno wyglądać. Później jeszcze te setki wykonałem nieco szybciej i tak, żeby właśnie rozkręcić nogi przed dniem następnym, który był bardzo owocny i z którego zresztą zobaczycie osobny materiał na tym kanale, ponieważ warty ten trening jest uwiecznienia, ponieważ był to jeden z najlepszych tego typu treningów, myślę, może nie w mojej całej karierze, ale na pewno w tym roku. Mianowicie, wykonywaliśmy tutaj wytrzymałość tempową, na którą składały się 2 400, później 8 800 i 1 500 na koniec. Między wszystkimi odcinkami były 200 metrów truchtu, po serii było to 2 minuty truchtu. I muszę przyznać, że trochę obawiałem się tego treningu. Nie wiedziałem, jak będę się czuł, chociaż optymizmem napawał mnie fakt, że 2 tygodnie wcześniej, podczas jednostki 600, miałem bardzo dobre samopoczucie i bardzo dużą kontrolę nad tym, co robię. Tutaj było nie inaczej. O ile cały trening był o wiele cięższy, ponieważ i 400 biegaliśmy w tempie 66 sekund na jedno koło i 800 biegałem od 2,24 do 2,21, czyli od 3,0 do 2,56 na kilometr, a 500 przebiegłem w 1,19. Do tego te przerwy wcale się nie zmieniały, one były takie same, pomimo tego, że odcinek był dłuższy, to cały trening wypadł świetnie. Czułem się przygotowany po pierwsze do utrzymywania tego tempa, druga sprawa do krótkich przerw, trzecia sprawa do mentalnego znoszenia, tego dużego dyskomfortu, który pojawia się w momencie dużego zmęczenia. Trening wypadł nawet lepiej niż założenia i lepiej niż oczekiwania. Oczywiście byłem po nim bardzo zmęczony, bolały mnie mięśnie, bolały mnie szczególnie łydki, jak to zazwyczaj jest po takim szybkim bieganiu na stadionie, ale cieszę się z tego, ponieważ ten aspekt w zeszłym roku trochę leżał u mnie, jeżeli chodzi o umiejętność tych wytrzymania takich glikolitycznych, beztlenowych odcinków. Tutaj poszło to bardzo mocno do góry i pod kątem tego, co czeka mnie w USA, pod kątem tych szybkich tras, szczególnie szybkiego zbiegania, bardzo cieszę się, że osiągam takie prędkości, na takim komforcie i w takich właśnie warunkach. Tutaj nieoceniona była pomoc Szymona, który dołączył się do tego treningu i bez niego byłoby znacznie trudniej, a jednocześnie mogłem potrenować bieganie komuś na plecach, co jest moim deficytem psychicznym, o czym jeszcze kiedyś powiem, natomiast teraz rzucam tylko taką myśl. Więc była dynamika, była moc, była kontrola. Niesamowicie cieszy, jeżeli zdarzają się takie właśnie momenty. W niedzielę, czyli ostatniego dnia, dzisiaj, dzień przed wylotem, ostatni trening w Polsce, wykonywałem 100 minut w strefie drugiej na tętnie do 150, właściwie miałem na średnim tętnie 150 to przebiec, natomiast czułem się bardzo dobrze, ale jednocześnie ciężej mi było wejść na zadane tętno, co świadczy o tym, że organizm jest nieco zmęczony. Natomiast wyszło to świetnie, ponieważ jak widzicie średnie tempo to 4,58, około 1000 metrów przewyższenia i na koniec jeszcze w tym treningu wykonywałem podbiegu. Bardzo szybkiego i bardzo mocnego podbiegu. Jestem mega zadowolony z tego tygodnia, ponieważ wykonałem ogromną robotę szybkościową.
Jak zaraz zauważycie, przewyższenie znacznie różniło się od tego, co było w tygodniu ubiegłym. Czas też już spadł, ale pamiętajcie, jest to już pewnego rodzaju tapering. Dlatego też w tym taperingu stawiamy na zwiększanie intensywności im bliżej do zawodów, nieco zmniejszamy tą objętość, chociaż objętości wyszło też dosyć dużo. I tak, jeżeli chodzi o dystans, który przebiegłem w zeszłym tygodniu, było to niemalże 105 km. Osiągnąłem przewyższenie w wielkości 1952 metrów w trakcie biegania, a czas treningu wyniósł 10 godzin i 28 minut. Więc jest to zmniejszenie w stosunku do ubiegłych tygodni o około powiedzmy 3 godziny, natomiast jednocześnie ta intensywność była na tyle duża i tak fajnie biegało mi się te szybkie odcinki, ten bieg ciągły, ten bieg tlenowy w piątek, czy te odcinki na stadionie, że nie mógłbym wymarzyć sobie lepszego tygodnia przedstartowego. I to tyle z treningu. Dzisiaj właśnie wykonywałem ostatni trening w Polsce. Zaraz czeka mnie tylko jeszcze pakowanie i jutro już wylot do USA. Podróż niesamowicie długa. Myślę, że będzie to świetna przygoda. Nie mogę już się tego doczekać i nie mogę doczekać się tego, aby pokazać Wam z mojej perspektywy Stany Zjednoczone, San Francisco, Mammoth Lakes. Więc oczekujcie tych materiałów na kanale, ponieważ będą się one pojawiać i jeżeli tylko, mam nadzieję, będzie internet, będą one pojawiać się dosyć szybko po startach i po zawodach. Zamierzam również czerpać z tego dużą radość, dużą przyjemność i czuję się przygotowany do tych zawodów. Czekam już na ten ostatni tydzień pełnego odpuszczenia. Chcę zobaczyć, jak te nogi się jeszcze rozkręcą i przede wszystkim, co będę w końcu mógł sprzedać na tej trasie. Jest to dla mnie naprawdę duża przygoda. Nigdy tak daleko jeszcze nie podróżowałem. No, może raz byliśmy nieco dalej. Natomiast wszystko to, co zrobiłem w tym sezonie, napawa mnie bardzo dużą dumą w kontekście pracy, którą wykonałem i teraz chcę dobrze bawić się na trasie. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, oczywiście zasubskrybuj ten kanał, zostaw komentarz, napisz, jakie treningi Ty wykonywałeś bądź wykonywałaś w tym tygodniu, jakie starty czekają Cię teraz, ponieważ druga część sezonu nadchodzi wielkimi krokami. Zostaw też łapkę w górę i do zobaczenia w następnych materiałach.